Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie nowy model od polskiej firmy IBG Models. Jest to trzecia odsłona ukraińskiego kołowego transportera opancerzonego, w skrócie KTO, BTR-4E, ale uwaga, tutaj mamy wersję BTR 4 Zwierzę Grot. Jest to model w skali 1,72. Ukrywa się pod numerem 72119. Teraz nic pozostaje nam tylko... zobaczymy, co jest po bokach. Trzy wersje malowania mamy. No i modele, które się ukazały od IBG, czyli tu mamy Centaura, Lancia 3RO, no i właśnie jednego z BTR-ów, ukraińskich, tych BTR-4, które pojawiły się już, są w sprzedaży oczywiście. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. No a teraz co? Zaglądamy do opakowania. Tak prezentuje się zawartość pudełka. No i tutaj nic nie znajdziemy, jeżeli chodzi o opis danego modelu, więc może ja tak pokrótce powiem, co to jest ten BTR-4E. Ukraińcy nazywają go BUCV. Jest to, no, tak jak wspomniałem wcześniej, kołowy transporter opancerzony. Został on skonstruowany na Ukrainie. Jest on, posłuchajcie, uzbrojony inaczej. Może nie to, że uzbrojony. Model jest, posłuchajcie, to jest tak naprawdę sama platforma BTR 4. Oczywiście on powstał na skutek modyfikacji sowieckich BTR-ów 60, 70, 80. Wygląda bardzo podobnie, ale zmiany, jakie wprowadzili Ukraińcy, to jest nowa konstrukcja ze strony ukraińskiej. On bodajże na początku 2000 roku wpadł pomysł na wyprodukowanie własnego pojazdu i posłuchajcie, w ogóle takiej platformy, wyprodukowanie platformy. I te modele występują w wersjach bojowego wozu piechoty, transportera opancerzonego. I teraz właśnie, jeżeli chodzi o transporter, to zapewne pamiętacie przedział desantu w transporterze w ruskich BTR-ach znajduje się po środku. Z tyłu mamy silnik i desant odbywa się gdzieś pomiędzy drugą a trzecią osią. Tutaj Ukraińcy przenieśli przedział desantowy tak samo jak w Rosomaku na tył, czyli to jest, powiedzmy, taki odpowiednik polskiego Rosomaka, również KTO. I poza tym na tej platformie są różne systemy oczywiście uzbrojenia. Występuje również wersja wozu dowodzenia, jak i również pojazdu ewakuacyjno-naprawczego. No i oczywiście jest tak samo Medevac, czyli wóz ewakuacji medycznej. Tutaj nam IBG no właśnie, pokazuje, kto jest 3D designerem. Jest nim pan Kamil Jezierski. No i tutaj, tak jak wspomniałem, zero informacji, jeżeli chodzi o sam transporter. Instrukcja formatu typowo IBG. Wewnątrz mamy od razu już tutaj na drugiej stronie pokazane, że tu znajduje się przedział desantowy. Jest silnik za kierowcą, tak, za kierowcą i jest oddzielony, właśnie jest dostęp również do dowódcy wozu, tutaj takim wąskim korytarzykiem. No i tutaj siedzi operator wieży, w ogóle tego, co jest uzbrojone. No i ten BTR może przewieźć 7 osób. Ta wersja.
Mamy tutaj dokładnie zawartość całego zestawu, czyli mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ramek, ponieważ niektóre występują razy 2 lub razy 4. I co dalej mamy, jeżeli chodzi o instrukcję? Gęsto się robi. Powiem Wam, troszeczkę nie podoba mi się ten sposób robienia kół przez IBG, ponieważ wolałbym, żeby była sama felga i sama opona, a nie oponofelga i bieżnik, ponieważ utrudnia to trochę malowanie samego koła. Model ten, jak już zaznaczałem w poprzednich unboxingach, nie jest ubogi. Tu jest dużo bardzo części, można powiedzieć, no nie jest to w każdym razie model dla początkującego modelarza. Jest co sklejać, jest sporo elementów wnętrza tego transportera. Jest no, również kierowca, dowódca, operator wieży. Mamy trochę elementów do sklejania. No i tutaj trzeba też zaznaczyć, że spora część elementów jest w postaci blaszki elementów fototrawionych, tak? Czyli jest duży zestaw PE. No zresztą jak oglądaliście poprzednie dwa unboxingi, na pewno to zauważycie. Tu widzimy konstrukcję wieży. Bardzo ciekawy jest, powiem Wam, właśnie fajnie, że wyszło z tą wieżą bezobsługową, bezzałogową. Inaczej obsługa jest, znaczy tutaj wewnątrz transportera operator wieży znajduje się, nie powyżej stropu transportera. No i mamy malowanie. Posłuchajcie, Szkolny Pułk Zmechanizowany Sił Zbrojnych Ukrainy, Lwów, październik 2018 w dwubarwnym kamuflażu. No i tu mamy już, uwaga, z okresu wojny, nieznany oddział Sił Zbrojnych Ukrainy, Ukraina, marzec 22 rok. Za chwilę minie 2 lata. No i to wszystko, jeżeli chodzi o instrukcję. Reklamówka tegorocznej Babaryby. Blaszka fototrawiona, jedna ramka. No i teraz po kolei sobie będziemy oglądać elementy tego transportera. I ruszamy z pierwszą torebką, z 4 ramkami. I tu mamy właśnie elementy, zdaje się, wnętrza, część układu jezdnego oraz właśnie te koła. Tak prezentuje się opona, protektor opony, a tu jest oponofelga. I to, powiem Wam, mi się nie podoba już od momentu pojawienia się tego typu rozwiązania w modelu KTO Rosomak w skali 1:35. Nie jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Albo już można by było pełne koło zrobić, albo po prostu oddzielnie felgę, oddzielnie oponę. Przesunę troszeczkę, żeby tu nam nie wchodziło w kamerę, żebyście zobaczyli detal. Jakość tego detalu. I takich ramek jest 4. Teraz blaszka fototrawiona. Te pasy, te kratki różne, które tu widzicie, to są miejsca, inaczej, to są taśmy do siedzenia w transporterze. Nie należy montaż tego do łatwych i są elementy, które montujemy na zewnątrz oraz częściowo wewnątrz transportera. Nie jest to prosty model, powiem Wam. Rozmawiałem ze znajomymi, on się prezentuje po sklejeniu rewelacyjnie, bardzo ładnie. No ale to, tak jak mówię, powiem Wam, nie wiem, czy ja bym się odważył do sklejenia tego modelu. Chyba jeszcze jestem za słaby. I to jest blaszka, posłuchajcie, 72119, czyli dedykowana blaszka do tego dokładnie modelu.
Kolejna torebka z częściami. Fajnie, że jest tutaj w torebce strunowej elementy wieży, czyli samego grota. Prezentuje się naprawdę fajnie. To jest to właśnie nowa ramka w tym zestawie, bo niektóre ramki są oczywiście tak jak w poprzednich modelach. Nie ma żadnych tutaj nadlewek. Tak prezentuje się detal. Tu widzimy takie uchwyty, które leżą na płytach. A to jest, tam była ramka Q, to jest ramka S z granatnikami, widzę tutaj, które montujemy do wieży. Elementami kadłuba. Tutaj widzimy jeszcze wyrzutniki, ale chyba ich nie używamy w tej wersji. To jest chyba ramka, która jest taka uniwersalna. No i mamy górę kadłuba. No i tutaj można widzieć, że jest właśnie kierowca, dowódca. Tędy mniej więcej mogą się komunikować z obsługą wieży, jak i również z desantem. Tu są zaznaczone peryskopy. To coś. Teraz przejdziemy. Nie mogę swojej różdżki znaleźć. O, te elementy to są takie peryskopy, gdzie można podejrzeć, co dzieje się na zewnątrz, jaka jest pogoda w czasie jazdy bez otwierania włazów. I to była ramka S. No i tu zaczyna się jednorazowo. I tu widzimy ramkę D. Dwie ramki D, tak, to jest ta podwójna ramka. Oraz ramka C. To zaczniemy od C. Elementy właśnie wnętrza widzę, oświetlenia, układu jezdnego. Tu mamy kierownicę. I tak samo zero nadlewek, żadnych zapadnięć. Tu mamy oświetlenie. Jeżeli chodzi, powiem Wam, o montaż tych drobnych elementów, to przy wycinaniu, mimo to, że jest bardzo delikatny ten element na ramce, do którego jest przyczepiony dany element do modelu, no to trzeba uważać i naprawdę mieć ostre cążki, żeby je uciąć, cienkie, delikatne cążki. I ramka D. Widzę, że tu też są chyba elementy od poprzedniej wersji. To wszystko jest zaznaczone w instrukcji, które elementy używamy, a których nie. Nie zauważyłem, żeby one były w jakiś sposób wyszarzone. I ostatni woreczek jednorazowy. I tu znajdziemy dwie ramki. Ramkę A oraz ramkę, chyba ta ramka nie ma literki, B. Mamy. Czyli spokojnie zaczynamy od ramki A. I tu mamy elementy kadłuba, góry, boki. Tu mamy tył, przód, elementy poprzedniej wieży, włazy.
To są te boki nieszczęsne, na których zostały naniesione od razu narzędzia, lina i to tak nie do końca wygląda, jakbym tak naprawdę chciał, bo model został na tyle dobrze zrobiony, no poza te koła, do których mam, powiedzmy tak kolokwialnie powiem, wąty, no to tutaj te elementy typu narzędzia właśnie albo powinny być dużo lepiej zrobione, nie takie płaskie, albo powinny być ładnie zrobione oddzielne elementy. Tak prezentuje się dół kadłuba. No tu jest co sklejać. To była ramka A. I tu mamy ramkę B. Też masa części. Część z tych elementów oczywiście nie używamy, ponieważ one są do pierwszej wersji wydanej przez IBG. Ale elementy są bardzo ładnie wykonane. Powiem wam, jest tak troszeczkę takie mam odczucie, jakby wzorowano się, robiąc tą ramkę, elementy tego modelu troszeczkę na AC, modelach AC Models, już z serii tej Digital Design. Mam takie odczucie po prostu, że podobnie te elementy wyglądają, że jest dużo detalu, dużo elementów, ale tutaj sporo mamy właśnie tego wycinania tych drobnicy tej i sporo składania samego kadłuba, tak? To nie jest tak jak w porównywalnym BTR-ze 70-80 od Trumpetera, który sklei nawet małpa. No tutaj jest sporo do sklejania. No tu mamy też te elementy do innych części. I ostatnia torebka, ale już strunówka, oszklenie. Lampy, szyby przeciwpancerne. I to jest ramka G. No powiem wam tak, patrząc na innych producentów, jeżeli chodzi o ten detal, możliwe, że czymś jest to pokryte, bo nie jest to takie super klarowne, ale też tragedii nie ma. W każdym razie to, co jest w środku, nie zobaczymy przez tą szybkę, będzie to zniekształcony obraz. I tak prezentuje się ostatnia ramka. I to, moi mili, wszystko na dzisiaj. W drugim unboxingu w roku 2024 był model BTR4 Zwierzę Grot. Ja wam bardzo dziękuję. Jeżeli wam się podoba mój kanał, to co robię, zapraszam do subskrypcji. Zaznaczcie też dzwonek, jeżeli chcecie być informowani na bieżąco. Możecie też mnie wesprzeć. No i oczywiście zapraszam do swojego sklepu. Linki znajdziecie w opisie tego filmu pod spodem. Pozdrawiam was, cześć, trzymajcie się.